jeden talerz już jest gotowy. Proszę zobaczyć, ziemniaki, gulasz i ogórek kiszony. To jest troszeczkę mniejsza porcja. I tu mamy drugą porcję. I jeszcze na przynajmniej 2-3 porcje zostanie, bo ja nie znam Waszych możliwości. Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj mam dla Was oczywiście również pyszne danie. Danie na życzenie i można powiedzieć, że danie troszeczkę zapomniane. I tym daniem będzie gulasz z żołądków drobiowych, z kurczaka. Danie jest proste, ale trzeba uważać, żeby te żołądki dobrze ugotować, żeby je najpierw umyć, wyczyścić, ugotować te żołądki, później je usmażyć i przyprawić, doprawić i Wam powiem, że będzie coś pysznego. Dzisiaj do tego gulaszu zrobię pire ziemniaczane. Dodam troszeczkę masełka, dodam troszeczkę śmietanki, sól, pieprz, można paprykę dodać również, jak ktoś sobie życzy. No i oczywiście tą gałkę troszeczkę zetrzeć muszkatołową. Ale jeżeli ja nie lubię, nie daję. Dlatego w przepisie Wam podam, żeście troszeczkę starkowali i wtedy będzie możliwe, że inaczej smakowało. I ja wolę koperek świeży posypać. A więc kto co lubi. Zrobię osobny filmik, żebyście widzieli, jak ja to robię. Jeżeli takie pire Wam na przykład zostanie, możecie dołożyć troszeczkę jajko, troszeczkę mąki i zrobić na drugi dzień kopytka. Nie ma problemu. Ja również tak robię. Można dołożyć troszeczkę twarogu do tego. A więc jak najbardziej. Dzisiaj chodzi tylko i wyłącznie o ten gulasz, dlatego dzisiaj zapraszam Was na moją opcję i Wam powiem, że będzie palce lizać. To są drobiowe żołądki. Jeżeli chcielibyście zrobić sobie na przykład flaczki czy flaki wołowe, mam również na moim kanale. Tam niektórzy piszą, że są za rzadkie. Jeżeli są za rzadkie, można zawsze zmniejszyć wodę. Jeżeli są za gęste, można dolać troszeczkę wody, a więc nie ma problemu. Ja Wam pokazuję tylko, jak to się robi. Nie? Ja dzisiaj zrobię z pieczarkami, ponieważ taki gulasz mi smakuje najlepiej. I proszę zobaczyć, tutaj mam gdzieś 600 gram tych żołądków. Kupuję na stoisku mięsnym, w tureckim sklepie tutaj, a więc tam mają stoisko mięsne. Są zawsze świeże i to jest najważniejsze. One muszą być świeże. Teraz trzeba je popłukać albo umyć. Teraz trzeba je wyczyścić czy doczyścić. Proszę zobaczyć. To jest żołądek i patrzymy sobie, czy gdzieś jest coś żółtego od żółci albo jakieś resztki jeszcze jedzenia. Wycinamy i zostawiamy tylko i wyłącznie, jeżeli jest troszeczkę tłuszczu, to nie przeszkadza, zostawiamy tak czysty żołądek. I ja żołądki gotuję w całości, dopiero później je kroję. I jeżeli ktoś z Was lubi flaczki, wołowe flaki, to Wam powiem, to nic innego. To jest tak samo smaczne i nie obawiajcie się. Na pewno dla tych z Państwa, którzy jeszcze nie jedli takiego dania, to może Was takie coś troszeczkę, można powiedzieć, irytować, czy powiecie, że a nie, ale Wam powiem, jeżeli lubicie kurczaka i przecież w kurczaku też te resztki się gotuje zawsze, czy serce, czy żołądek, czy wątróbkę, to jak najbardziej te żołądki będą pyszne, czyli ten gulasz będzie bardzo, bardzo smaczny. Można dołożyć pieczarek troszeczkę, kawałeczek papryki, a więc to Wam wszystko jeszcze pokażę. To są te resztki, które wyrzucam, popłuczę jeszcze raz i wstawiam do zimnej wody i nastawiam tak samo jak kurczaka. Dodaję tylko jeszcze liść laurowy, troszeczkę ziela angielskiego i to wszystko. Popłukam jeszcze raz, bo możliwe, że tam kawałeczek żółci jeszcze gdzieś jest, czy coś, że Wam się fajnie wypłukało.
i zalewam wodą około 0,7 do litra wody. Tutaj mam litr wody, zaleję, średni garnek i tak będzie się gotowało. Muszą być przykryte wodą, przykryję i do zagotowania. Po zagotowaniu muszę gotować co najmniej godzinę. Musimy zawsze spróbować najpierw po godzinie, zobaczyć, czy już jest miękkawy i dopiero wtedy możemy wyciągnąć czy wyłączyć, odcedzić i przechodzimy wtedy już do zrobienia sobie tego gulaszu. A więc teraz do tych żołądków wrzucam tak: cebulę, marchewkę, kawałeczek pora, 2 liście laurowe albo jeden większy, pietruszkę, kawałek selera, ze 3 ziarenka, do tego łyżeczka soli, z 2 pieprze, jak macie ziarenka takie możecie również 3 wrzucić i troszeczkę pieprzu prawdziwego, z 1/3 łyżeczki, ponieważ ten wywar wylejemy później do tego gulaszu, jak będziemy robić. Tak wygląda. Przykryję. I jak mi się zagotuje, nastawiam jeszcze na całą godzinę. I już się zagotowało, widzicie? Zmniejszam sobie na 3, można na 4, ja mam skalę na 9. I teraz sobie dopiero nastawiam na 65 minut. I to mi się teraz gotuje na wolnym ogniu. Gdzie czas mija, wchodzę, tak to już wygląda. Wchodzę i wyciągam sobie takie 2 połówki tego żołądka, czy taki żołądek. I teraz kroję i patrzę, jak on wygląda na przekroju. A więc powiem Wam, mięciutko się kroi. Spróbuję. Super miękki, a więc wystarczy. Tak to już wygląda. Zobaczcie, jak mięso. Odcedziłam ten rosół, lewam znowu do garnka. To mi się przyda do gulaszu. Marchewkę na koniec dam do sosu, żeby ten kolor był również ładny. Aż tak dużo nie ma, nie? Po tym wygotowaniu, ale starczy na 3-4 osoby na pewno. Dlatego do tego dołożę jeszcze 2 cebule, z 5-6 pieczarek. Można dołożyć papryczkę jedną. I one są mięciutkie i sobie je kroimy na takie drobne kawałki. Jeżeli takie coś jest twarde, możemy spokojnie to wyciąć. Bo jeżeli dzieci będą jadły, czy ktoś, kto nie ma na to ochoty, to jak najbardziej możemy sobie to już wyciąć wcześniej. To jest nie w każdym, ale w niektórych kawałkach jest. I tak kroję wszystko na drobne kawałeczki. Mam już cały talerz tego mięsa. Teraz przejdę do obrania i pokrojenia sobie tych tutaj dodatków. Teraz przejdę do obrania sobie pieczarek. Jeżeli są czyste, suche, to nawet tylko lekko proszę obskrobać i pokroimy na przykład na pół, a później na takie kawałeczki, żeby były podobne, żeby były pokrojone podobnie jak te żołądki. Tutaj mamy czosnek, możemy od razu wkroić czosnek, kawałeczek papryki, możemy oczyścić środki i też kroimy. A więc zrobimy taki, można powiedzieć, sosik z żołądków z warzywami i wtedy to będzie naprawdę bardzo, bardzo smaczne. Kostkę cebulę, kawałek pora również można pokroić. Tutaj mam ugotowaną marchewkę, a ją wkroję na koniec, ponieważ teraz to już pójdzie szybciutko jakby. Teraz nagrzewam patelnię i wlewam
2 łyżki oliwy. Możecie dać masła klarowanego. Jak nam się już tłuszcz rozgrzeje, wrzucamy już te nasze pokrojone żołądki. I obsmażamy krótko, 2 minutki. Jak nam się już tak leciutko zarumienią, 2 minutki proszę. Wrzucamy teraz te pieczarki do tego. Może być papryka, ten czosnek. Mieszamy. Gdyby Wam tutaj troszeczkę wyschło tłuszczu, nie ma problemu, żeby dołożyć jeszcze łyżkę oliwy czy oleju. I też tak obsmażamy z pieczarkami 2 minuty. I teraz dopiero dajemy tą cebulę i pora. I mieszamy i obsmażamy dalej, również 2 minutki. Tak razem wszystko z 5 minut. To ma mieć taki fajny kolor. Teraz do tego wsypujemy ze 2 łyżki mąki. Co można jeszcze dać tutaj, to łyżeczkę musztardy. Mieszamy. W ten sposób nie będzie grudek, jak tak zrobicie, że mąka na ten tłuszcz, na ten olej. I teraz zasypałam 2 łyżki mąki, na to wrzuciłam i zalałam. Karta mi się skończyła, dlatego widzicie, jak to jest. I duszę to z 10 minut. I wrzucamy teraz 1 liść laurowy i ze 3-4 wiele angielskie. Możemy sobie wkroić również tą marchewkę, która była już ugotowana z tym rosołem. Możemy już przyprawiać. Śmietany z 50 ml i z pół łyżki masła. Na koniec troszeczkę pietruszki i gotowe. Teraz spróbujemy, doprawiamy i gotowe. Z łyżeczkę, czy z pół łyżeczki majranku możemy dać. Troszeczkę pieprzu kolorowego z pół łyżeczki. Pieprzu ziołowego również z pół łyżeczki. I taki sosik możemy podać na przykład z pire ziemniaków. Ja przeważnie ziemniaki robię takie tłuczone. Dodaję troszeczkę masełka, troszeczkę śmietany, sól, pieprz i można dać gałkę muszkatołową, jak ktoś lubi. I wtedy to idealnie pasuje. Teraz jeszcze muszę spróbować, jeszcze raz, zobaczyć, jak to smakuje. Powiem Wam, że jest już bardzo smaczne. Ale jeżeli ktoś z Was lubi troszeczkę ostrzejsze, możecie dać z 1/3 łyżeczki na przykład papryki. Również nie zaszkodzi. Możemy wyciągnąć już. Możemy również jele angielskie wyciągnąć, zanim na przykład podajemy. Jeżeli to miały dzieci wyjeść albo ktoś starszy, to możemy spokojnie wyciągnąć, bo to już nam teraz niepotrzebne swoje zrobiło, już ten aromat dało. Jeżeli ktoś z Was lubi, a wiem, że Polacy lubią, to parę kropli magii. Ja wiem, nie wolno, ale się daje, nie? Ja znam osoby, które bez magii to nie idzie nic, ale ja daję rzadko magii, ale do niektórych dań nieraz sobie myślę, że nie zaszkodzi. I proszę zobaczyć, tak już wygląda ten gulasz z żołądków. Prosiliście mnie o to danie, zrobiłam na życzenie. Tutaj mam moje pire.
pire, jak ja robię, ja wam pokażę na osobnym filmiku. Możliwe, że ktoś z was będzie miał ochotę. Sosik gotowy. Przygotuję talerz, nałożę, pokażę wam, jak wygląda na talerzu. Zrobię zdjęcie i już wkrótce na moim kanale. Powiem, że dobrze mieć taki krążek, czy do ryżu, czy do ziemniaków, czy do czegoś innego, jak robicie na przykład i chcecie uformować ładnie. Taka wieżyczka fajna. Sypiemy troszeczkę koperkiem. Jeden talerz już jest gotowy. Proszę zobaczyć. Ziemniaki, gulasz i ogórek kiszony. To jest troszeczkę mniejsza porcja. I tu mamy drugą porcję. I jeszcze na przynajmniej 2-3 porcje zostanie, bo ja nie znam waszych możliwości. A więc rodzina z tego może się naprawdę najeść. Oczywiście obkładamy to ogórkiem kiszonym. I również druga porcja jest gotowa. Myślę, że teraz widać, że się nagrało. 100 razy patrzę, wszystko dobrze. Raz nie zobaczę, nie raz i albo się skończy, albo się nie włączy. Dobrze. A więc tutaj mamy te 2 porcje. 600 gram, jedna większa, jedna mniejsza. Najeść się można. Zapraszam bardzo serdecznie do zrobienia. Dziękuję i do widzenia.